Początek historii Sigmara. Część pierwsza. Zaczął się w Ringdorfie. Było to miasto nieduże, licząc delikatnie ponad 2000 mieszkańców, w którym władzę sprawował król Bjorn. Był on królem, którego ludzie szanowali za jego męstwo i sprawiedliwość. Dodatkowo był on ojcem Sigmara. Dzierżył on żniwiarza dusz, olbrzymi topór z podwójnym ostrzem i miał dwóch wiernych przyjaciół i jednocześnie doradców. Pierwszy z nich to Alfgeir, czempion, który zawsze towarzyszył mu w boju, oraz Eofert, uczony, którego wiedza była bardzo przydatna w wielu sytuacjach. W historii Sigmara jest 12 plemion, które w większości walczą ze sobą, więc nikt nie czuje się nigdzie bezpieczny. Zatem przejdźmy do Sigmara, bo o nim ta właśnie historia. Sigmar był dobrze zbudowanym, można powiedzieć, mężczyzną, mimo że liczył dopiero 15 wiosen i była Noc Krwi. Noc Krwi był to dzień przed wyruszeniem na bitwę, z której często sporo wojowników nie wracała. W tą noc wojownicy ucztowali jak królowie w wielkim domu króla, które zbudowały krasnoludy i to właśnie w jeden dzień. Król Bjorn, który wyruszył na pomoc królowi krasnoludów Kruganowi w walce z zielonoskórymi, Krugan zlecił wtedy swoim krasnoludom wybudowanie oto pięknego domu z najlepszej jakości kamienia. W podzięce za pomoc Bjorna było to istne arcydzieło dla ludzi. Prawie wszystkie krasnoludy po wybudowaniu domu wyruszyły z powrotem w góry. Gdyż nie chciały przebywać wśród ludzi, został tylko jeden, Alaryk, ale o nim opowiem w późniejszym czasie. Ta noc była ważna dla Sigmara, bo nazajutrz miał on pierwszy raz samodzielnie dowodzić armią i wyruszyć do boju na zielonoskórych, z którymi już nieraz walczył pod dowództwem swojego ojca. Sigmar miał 3 braci miecza, którym ufał całkowicie. Wolgard był mu najbliższy z całej trójki i często gdzieś podróżowali i przesiadywali razem. Wolgard znał się dobrze na koniach i walce mieczem. Pendrak dużo czasu poświęcał nad planowaniem budowli, które mogą pomóc w mieście, jak i poza nim, czyli na polach uprawnych. Pracował również w kuźni pod czujnym okiem krasnoluda Alaryka i zagłębiał się w tajniki metalurgii. Trzeci, ostatni brat miecza Sigmara to Trinovantes. Był on wielkim wojownikiem i całkowicie oddanym Sigmarowi. Był gotów za niego zginąć bez zawahania się. Trinovantes miał też brata bliźniaka, Gereona, który odniósł niedawno ranę i nie mógł wyruszyć z nimi do bitwy. Trinovantes miał również piękną siostrę, Ravenę, która darzyła skrytym uczuciem Sigmara, lecz dla Sigmara ona również nie była obojętna. Wracając do Nocy Krwi, przyjaciele ucztowali. Wolgard nie szczędził sobie wypijanego piwa, ale każdy wiedział, że na kolejny dzień wsiądzie on normalnie jakby gdyby nic na konia i wyruszy do boju. Nastał nowy dzień i wyruszyli wszyscy wojownicy na czele Sigmara w stronę mostu Astofen, na którym miało się wiele wydarzyć. Miasto przy moście było oblegane przez orków, a było ich naprawdę dużo, około 2000 wraz z goblinami. Wódz orków, kościołamacz, często plądrował tereny należące do króla Bjorna i był ich po prostu największą zmorą. Kościołamacz był olbrzymim orkiem z wielkim wręcz toporem i zabijał wszystkich bez przeszkód. Sigmara strategia była idealna, chciał on zaatakować orków z 2 stron, żeby złamać ich dyscyplinę, która ogólnie była krucha, ponieważ orkowie byli takim motłochem niezdyscyplinowanym, rzucali się w szale bitewnym do przodu, ale akurat kościołamacz był nawet powiedzmy dobrym dowódcą, bo starał się ich powiedzmy poukładać w jakieś szeregi, a ponieważ Urbenbergowie byli znakomitymi jeźdźcami i potężnie zbudowanymi wojownikami, mogli nawet wywołać strach u przeciwnika. Sigmar ujrzał na wzgórzu przygotowanych 200 jeźdźców i był to sygnał do ataku. Sigmar ruszył w stronę orków i pokonywał jednego za drugim. Sigmar dzierżył potężny młot wykuty przez krasnoludy, Hal Maraza. Starożytna była to broń i nie miała sobie równych. Sigmar uratował kiedyś życie Kruganowi, królowi krasnoludów, i on w podzięce podarował mu właśnie ten młot. Sigmar i pozostali jeźdźcy zobaczyli, że orkowie walczą z wielką zażartością i zaczynają powoli przegrywać tą bitwę. Zatem dał on sygnał, żeby wycofać się na most i wymienić bronię, ponieważ walki z orkami i ich miecze się powykrzywiały i popękały. Pod mostem był przygotowany Trinovantes z małym oddziałem wojowników, ale byli to najlepsi wojownicy, którzy w ogóle nie znali strachu.
Oddział liczył 25 wojowników i za zadanie miał zatrzymać orków, gdy Sigmar będzie się wycofywał na most. Trinovantes wraz z elitarnym oddziałem stawił czoła ogromnej ilości orków i walczyli oni zaciekle, choć liczebność orków dała się we znaki i z oddziału Trinovantesa wojownicy zaczęli padać jeden po drugim. I również Trinovantes, wielki wojownik, otrzymał cios włócznią, która zabrała mu ostatnie tchnienie. Sigmar szybko ruszył do szturmu wraz ze swoją kawalerią. Sigmar wziął za cel kościołomacza i parł w jego stronę. Gdy był wystarczająco blisko, wyskoczył z konia i mocnym zamachem rozłupał głowę kościołomacza swoim potężnym młotem. Orkowie na widok pokonanego wodza zaczęli uciekać w stronę lasu, a Sigmar rozkazał pogoń, by wybić ich co do jednego. Sigmar spoglądał na pole bitwy i oceniał, jak wiele strat ponieśli, a w tym jego brata miecza Trinovantesa. Po bitwie wrócili do Reingdorfu, ludzie cieszyli się widząc zwycięski powrót Sigmara, lecz Ravena zauważyła zwłoki jej brata, które nieśli wojownicy na tarczy. Gereonon i Ravena podbiegli do zwłok brata i rozpaczali. Gereon z wściekłością obwinił Sigmara za to, że wysłał go na pewną śmierć, lecz Sigmar nie odpowiedział. Sigmar opłakiwał również Trinovantesa, choć bez jego poświęcenia mogliby przegrać tamtą bitwę. Król Bjorn na część zwycięskiego powrotu wojowników z pola bitwy wydał ucztę, na którym lało się strumieniami najlepsze piwo, czyli krasnoludzkie ale. Król widział, że Sigmar jest ponury i domyślił się, co go trapi, i opowiedział mu również mroczną historię, w której stracił brata miecza. Torphin był jednym z największych wojowników u boku Bjorna. Dodatkowo był on wyższy od króla, mimo że król nie należał do najniższych osób. Bjorn wyruszył wtedy na pomoc królowi Marbadowi, który przewodził plemieniu Endelów. Marbad zaatakowany został przez jakieś zjawy, z którymi nie mógł sobie poradzić i poprosił wtedy o pomoc Bjorna, ale oboje nie mogli pokonać tych zjaw. Marbad miał wykuty pradawny miecz, który ścinał te zjawy, ale nic to nie dawało i wtedy został pochwycony Torphin przez jedną zjawę i jego oczy stały się puste. Zatem Bjorn wiedział, że musi go zabić, by nie wędrował po takich bagnach. Historia Bjorna delikatnie wywołała dreszcze u Sigmara, który słuchał tej przerażającej historii. Po odprawieniu pogrzebu Trinovantesa król musiał wykonać rytuał i złożył na ziemi sakwę z sercem byka w środku. Ta część rytuału zawsze Bjorna czyniła niespokojnym, ale wiedział, że jest niezbędna i jest to powinność króla. Za kurhanów wynarzyła się zgarbiona kobieta. Była to wiedźma z Brackenwalch i zapytała, czy przynosi ofiarę dla boga zmarłych. Bjorn potwierdził, a wiedźma wzięła serce i wrzuciła do ognia. Zapytała Bjorna, czy chce usłyszeć jeden z jej snów, ale Bjorn nie był zainteresowany. Wiedźma zatem powiedziała, że dziecku gromu, czyli Sigmarowi, grozi niebezpieczeństwo. Bjorn zapytał, czy wiedźma może ocalić Sigmara, lecz ta odpowiedziała, że może tylko on to uczynić, gdy nadejdzie na to odpowiedni czas. Sigmar bił się z myślami, przechadzając się przez miasto i stanął przy ogromnym kamieniu przysiąg. Jak nazwa wskazuje, ludzie składali tutaj przysięgi. Pendrak i Volgard zauważyli Sigmara i podeszli do niego. On prosto z mostu zaczął mówić o jego myślach, o zjednoczeniu plemion i powstania jednego wielkiego imperium, które będzie żyło w dostatku i w pokoju. Złożył przysięgę, że za jego życia to wykona, to zrobi. Zapytał przyjaciół, czy pomogą mu dopełnić tej obietnicy i przyjaciele bez zawahania się złożyli również tą przysięgę. Sigmar spotkał Ravenę i podczas rozmowy opowiedział jej również o swoich planach, a ta poprosiła, żeby obiecał, gdy wypełni się jego wizja, to niech odłoży swój młot i zapanuje pokój. Alaric i Pendrak pracowali ciężko w kuźni przy wytwarzaniu znakomitych pancerzy i broni. Volgard miał wyruszyć na zimę z Endalami i powrócić dopiero na wiosnę, a Sigmar już za nim tęsknił, za swym przyjacielem. Sigmar w zimę nie chciał siedzieć bezczynnie. Był to też czas, gdy poza miastem było ciężko przeżyć, więc obmyślał plan odnośnie zjednoczenia plemion i wzmocnienia swojej armii. Poszedł on do kuźni, w której pracował krasnolud i Pendrak. Usłyszał on urywki rozmowy między nimi i dowiedział się, czemu inne krasnoludy nazywają Alaryka szalonym.
i rozmawiali również o wykuwaniu żelaznych mieczy, które na te czasy były najlepszą jakością bronią. Krasnoludy Alaryka nazywały szalonem, gdyż wolał on zostać z ludźmi, których uważali za wytrwałych, lecz młodo umierali i nie widzieli sensu pomagać ludziom odnośnie kunsztu, gdyż nie przekażą tego dalej, ponieważ umrą. Sigmar zarządził, by Alaryk i Pendrak nauczyli każdego kowala wykuwania żelaznych mieczy, ponieważ we dwójkę nie wyposażą tak wielkiej armii. W końcu powrócił Wolgard ze znakomitym towarzystwie z królem Marbradem. Sigmar opowiedział Marbradowi o swoich planach, które Marbrad poparł i potwierdził, że to szlachetny plan, ale bardzo trudny do zrealizowania. Sigmar zabrał Ravenę na wycieczkę, założył jej opaskę na oczy i poprowadził parę kilometrów w głąb lasu. Doszli w końcu do porośniętego trawą brzegu rzeki, a pod nimi była krystalicznie czysta woda. Sigmar wręczył Ravenie piękną złotą zapinkę do płaszczu, który był wykonany przez Alaryka. On raz zabrał ze sobą kawałek chleba i wina. Ravena była mile zaskoczona prezentami i wiele rozmawiali. Gdy potem przeszli do czułości i była to pierwsza ich bliskość, zaczęli się całować, przy czym byli nadzy i zaczęli uprawiać miłość. Koniec części pierwszej. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, jeśli film wam się podobał. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć!